Czapi i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Film, który powstaje dzisiaj, troszkę zrodził się z mojej potrzeby serduszka na to, żeby zrobić Wam naprawdę bardzo fajny, przyjemny i pozytywny film na ten tydzień. Po ostatniej akcji ze Sprite'em otrzymałam od Was nie lawinę, ale tsunami pozytywnego feedbacku, wiadomości, słuchajcie, Insta Storiesów, maili, nie wiem, PM-ek do mnie, komentarzy, że ja po prostu nie byłam w stanie pojąć, jak dużo osób ogląda mnie i jak dużo osób myśli o mnie jako o inspiracji. Z jednej strony to jest naprawdę ogromna presja, bo ja się czuję teraz strasznie odpowiedzialna za to, że powinnam właśnie Wam pokazywać mniej więcej, jak się odnajdywać w tym cosplayowym środowisku, jak sobie radzić, a z drugiej strony czuję, że mogę Was właśnie zainspirować, że jestem dla Was motywacją i chcę nią być, ponieważ ja sama potrzebowałam kogoś takiego kiedyś w moim życiu i mam nadzieję, że właśnie ten filmik, na przykład, który pokazuję Wam dzisiaj, będzie dla Was takim kopem pozytywnej energii. Gdy zaczynałam w ogóle nagrywać filmiki na YouTubie, raczej patrzyłam na to jako taką, wiecie, platformę drugiego rzędu, troszkę fanaberię, troszkę, nie wiem, rozszerzenie portfolio, a w tym momencie, kiedy do mnie właśnie przychodzicie, zwłaszcza na konwentach i na żywo mówicie mi właśnie, jak filmiki bardzo Wam pomagają, to wtedy wiem, że to warto kręcić i warto inwestować w ten kanał. Dlatego chciałabym wykorzystać te parę minut przed główną częścią filmiku, aby Wam po prostu podziękować. Myślę, że możecie sobie nie zdawać nawet sprawy z tego, jak Wasze wiadomości czy komentarze naprawdę pomagają mnie. Dlatego Czapi bez wzruszeń, ale trochę wzruszona jestem i naprawdę dzięki. Mam nadzieję, że dalej będziecie mnie oglądać, ponieważ ja nie przestaję nagrywać filmików. Nie wiem, czy będą one w 100% regularne, ale postaram się zrobić jak najlepiej i jak najbardziej dla Was. I dzisiejszy film również skierowany jest właśnie do Was, a szczególnie do osób początkujących. Zapraszam Was na 10 powodów, dlaczego warto jest zacząć bawić się w cosplay. Numerek 1. Rozwijacie swoje możliwości techniczne. To jest coś, co zawsze powtarzam. A w szczególności rodzicom, którzy na przykład przychodzą ze swoimi dzieciakami na konwent i nie do końca wiedzą, jak się czuć z tym egzotycznym hobby, które ich dziecko właśnie wymyśliło, to wtedy właśnie na przykład mówię im, jak bardzo ich syn czy córka może rozwinąć się w różnych umiejętnościach, których naprawdę nie mieli nawet pojęcia, że mogą robić. Dzięki cosplayowi możecie na przykład nabyć umiejętności podstaw szycia. Więc na przykład skrócenia sobie spodni, czy jakieś uszycie zasłoń do domu, czy uszycie sobie sukienki na studniówkę. To wszystko naprawdę jest na wyciągnięcie Waszej ręki. Nauka obsługi narzędzi, które również potem możecie wykorzystać w życiu codziennym do naprawy na przykład jakichś elementów w domu, nie wiem, ściany, drzwi, czegokolwiek, co po prostu się zepsuje i musicie na przykład użyć swojej opalarki czy szlifierki do tego, żeby coś naprawić. Do tego na przykład dochodzi znajomość różnych klejów. I w tym momencie wiecie, do czego użyć kropelki, butaprenu. Wiecie na przykład, że niedobrze jest używać kleju na ciepło do sklejania torebki, ponieważ ona puści. Takie naprawdę rzeczy, o których by nikt w sumie nie pomyślał, a tak na dobrą sprawę one się po prostu mogą Wam przydać. Słuchajcie, haftowanie, makijaż, stylizacja włosów, cokolwiek, co naprawdę można potem wykorzystać w swoim życiu codziennym, to naprawdę cosplay może Was tego nauczyć. A weźmy taką mnie, ja jestem świetnym przykładem na to, że można uczyć się właśnie makijażu poprzez cosplay, bo ponieważ gdy zaczynałam robić stroje, kompletnie nie wiedziałam jak się malować, po co się malować, a w tym momencie sprawia mi to frajdę i myślę, że jestem w tym nawet dość okej. Także jeżeli ktokolwiek waży Wam się powiedzieć, że Wasze hobby jest oderwane od rzeczywistości, to po prostu zapytajcie się ich: ej, a ja potrafię sobie uszyć, nie wiem, kieckę na ślub koleżanki. A Ty? Punkt drugi, czyli nauka zaradności. Jestem pewna, że każdy cosplayer, który podjął się kiedykolwiek wykonania jakiegoś stroju, na pewno nauczył się, jak to jest oszczędzać pieniążki, żeby mieć na kostium. W takich momentach możemy na przykład nauczyć się umiejętności budżetowania, czyli tego, jak zaplanować swój budżet, swoje pieniążki, tak, żeby nam po prostu starczyło na cały projekt. Ale również poprzez zaradność mam na myśli planowanie swojego wolnego czasu, ponieważ w tym momencie musimy pogodzić na przykład pracę, szkołę, jak i również nasze hobby, tak, żebyśmy mogli spokojnie właśnie zdążyć na konwent, który planujemy. Dodatkowo do tego dochodzi planowanie swoich wyjazdów na konwenty, kupowanie biletów, kupowanie jakiegoś prowiantu, pakowanie się. To wszystko wydaje się trochę takie, wiecie, śmieszne, ale powiem szczerze, że dla mnie cosplay to była ogromny właśnie jakiś kop w tyłek, żeby nauczyć się, jak się ogarnąć samodzielnie bez pomocy rodziców. Ja byłam straszną córeczką mamusi i naprawdę bardzo się długo bałam podróżować sama po Polsce, zwłaszcza pociągami, bo zawsze mnie przerażały, a dzięki cosplayowi temu, że musiałam się właśnie jakoś przedostawać w różne miejsca i w kraju, i za granicą, jakby musiałam się odważyć i przełamać, żeby właśnie podróżować samodzielnie. Ogarnianie samego siebie poprzez właśnie planowanie swoich pieniędzy, czasu, tego, co chcemy właśnie robić w wolnym czasie. To jest naprawdę strasznie ważna umiejętność i wydaje mi się, że cosplay to jest idealne hobby do tego, żeby nas tego nauczyć. Punkt trzeci. Nowi znajomi. Ten
punkt jest chyba dość oczywisty, ponieważ nie wiem, czy spotkałam się kiedykolwiek z kimkolwiek, kto by pojechał na jakiś konwent i nie wrócił z jakąś nową znajomą czy znajomym. Imprezy popkulturowe w Polsce, które zrzeszają naprawdę fanów tego samego, sprawiają, że jest nam bardzo łatwo nawiązywać nowe znajomości. Jeżeli macie problem ze znalezieniem kogoś sobie w waszym na przykład mieście rodzinnym, czy kogoś waszego otoczenia, jako właśnie swoich znajomych, to myślę, że spokojnie na konwencie jakiś ktoś, dobra dusza się na pewno znajdzie. Zwłaszcza w cosplayowym środowisku, większość cosplayerów po prostu zna się nawzajem. Widzimy się właśnie na jakichś zdjęciach, na jakichś konwentach czy konkursach i stąd po prostu się poznajemy. Ja wam serdecznie polecam takie znajomości, bo myślę, że mogą one trwać nawet i całe życie. Punkt 4. Nabieracie pewności siebie. Cosplay to jest takie hobby, które naprawdę wystawia was na świecznik i na opinię publiczną. Jeżeli więc jesteście dość nieśmiali lub boicie się właśnie opinii publicznej, to może wam być bardzo ciężko zacząć w tym hobby. Ale jeżeli się już przemożecie i naprawdę spróbujecie właśnie wskoczyć w jakiś kostium, to myślę, że może wam to naprawdę bardzo, bardzo pomóc. Poprzez występy w konkursach cosplay nabieracie na przykład ogromnej pewności siebie i doświadczenia w występach scenicznych. Pomoże wam to na przykład w przyszłości, w jakichś prezentacjach przed klasą, szkołą, apelach, występach scenicznych, czy na przykład prezentacjach na uczelni. Czymś, co faktycznie wymaga od was tej odwagi, żeby stanąć przed dużą grupą ludzi i coś mówić. Dodatkowo wystawiając się na scenę publiczną, myślę, że możecie spotkać się z dużą ilością ludzi, którzy nie do końca będą was głaskać po główce. Poprzez interakcję z nimi, czy na przykład bronienia swojego punktu widzenia, możecie sobie wyrobić naprawdę bardzo twardy tyłek. Ogólnie chamska reklama, polecam mój filmik o hejterach, jest gdzieś tutaj, także jeżeli potrzebujecie troszkę wsparcia i właśnie kopa w tyłek, żeby się ogarnąć i nie dać się ludziom zjeść, to polecam, zobaczcie. Numerek 5, jesteśmy w połowie. Słuchajcie, nauka pozowania do zdjęć. Cosplayowanie bardzo często łączy się z byciem własnym modelem na sesjach zdjęciowych. Stąd poprzez branie udziału w jakichś filmikach czy fotkach możecie naprawdę nauczyć się tego, jak pozować, żeby korzystnie wyjść na każdym zdjęciu. Jak tylko ogarniecie ładne pozowanie w stroju, to na spokojnie ogarniecie pozowanie, wiecie, na weselu ciotki Kryśki, na zdjęciach rodzinnych. Oprócz tego, że nauczycie się, jak pozować do selfików, który wasz profil twarzy jest lepszy lub jak ustawić nogi, żeby dobrze wyglądały właśnie w krótkich sukienkach, na przykład na studniówce, to dodatkowo możecie nauczyć się obróbki graficznej zdjęć. Cosplayerzy teraz częściej obrabiają swoje własne fotki z sesji zdjęciowych, o ile oczywiście fotograf się zgodzi, i w taki sposób właśnie możemy nauczyć się Photoshopa czy jakiegoś Gimpa. Ja sama tego raczej nie robię, ponieważ nie czuję się wystarczająco kompetentna, żeby robić swoje własne zdjęcia, więc dałem to po prostu moim fotografom. Ale wiem, że dużo osób tak robi i przez to właśnie uczą się nowych programów i nowych umiejętności. Niewykluczone również, że sami zostaniecie fotografami, ponieważ bardzo dużo cosplayerów, którzy albo chcą zrobić sobie samemu zdjęcia, albo zdjęcia swoim znajomym, łapią za aparat i w taki sposób uczą się fotografii. A jeżeli mówimy już o nowych umiejętnościach, to czas na punkt 6, czyli ogarnianie niecodziennych rzeczy. Dzięki cosplayowi możecie nauczyć się naprawdę wielu bardzo czasem dziwnych, ale przydatnych umiejętności w swoim życiu. Chodzi mi tu na przykład o takie rzeczy jak nauka dubbingu, ponieważ potrzebujecie nagrać jakieś głosy do scenki. Nauka obsługi programów muzycznych, czyli na przykład Audacity, w którym ja osobiście kleję wszystkie moje prezentacje i scenki, co jest również jakąś umiejętnością, którą nie wszyscy ludzie znają, a czasem się może naprawdę przydać. Jak również planowanie scenografii, planowanie scenek, układów właśnie tanecznych do wielu prezentacji. To jest coś, czego nie wszyscy ludzie umieją, a dzięki cosplayowi musimy być bardzo właśnie elastyczni i uczyć się wielu nowych różnych technik. Osobiście uważam, że cosplay to jest chyba jedna z najbardziej wszechstronnych pasji, jaka istnieje. Nie wiem, czy jest jakaś inna, która łączy tak wiele przeróżnych rzeczy, których człowiek musi się nauczyć, żeby sobie poradzić. Autentycznie uważam, że dzięki temu hobby ja naprawdę musiałam wyjść bardzo często ze swojej strefy komfortu, nauczyć się nowych rzeczy, załatwiać nowe rzeczy, pojechać gdzieś, gdzie nie sądziłam, że gdziekolwiek pojadę i coś załatwię, tylko dlatego, że kostium tego wymagał. Number 7, czyli możliwość dotarcia do różnych konwentowych gości i osób, których byście chyba normalnie nie mogli poznać. Bycie cosplayerem bardzo często może pomóc wam w dotarciu do osób, które są zazwyczaj poza zasięgiem zwykłego konwentowicza. Możecie na przykład zostać gościem na jakiejś imprezie, na której również gościować będzie jakiś aktor, jakiś voice actor, czy na przykład rysownik, jakiś inny super cosplayer i w taki sposób możecie ich poznać. Ja mam po prostu masę historii, gdzie poprzez to, że byłam właśnie jakimś gościem za granicą, mogłam poznać właśnie ukochanych cosplayerów, jakichś ludzi, których naprawdę bardzo cenię i zawsze chciałam mieć z nimi zdjęcie, czy z nimi porozmawiać. Byłam gościem na przykład z Jessiką Nigri, z Kimpatsu, nie
nie wiem, z Nargą, z Jają Han, w której nawet byłam we własnym jej prywatnym domu, więc powiem szczerze, że gdyby nie takie właśnie spotkania podczas konwentów, to takie możliwości w ogóle nie byłyby mi dane. Mam na przykład taką historię, jak jechałam na jakiś Comic-Con z lotniska, ponieważ organizatorzy odebrali nas w tym samym czasie, z aktorką głosową z Overwatcha, Widowki. To było jakoś tak, że zapytałam się jej, co robi, powiedziała mi, że jest pisarką i przy okazji dubbingarką. Okej. I jakoś właśnie rozmawiałyśmy o moich kostiumach, wspomniałam, że robię strój z Overwatcha na ten weekend i również była bardzo zainteresowana, pytała się, ogólnie znała postacie i ja oczywiście o tym kompletnie pomyślałam, że ona może mieć coś z tym wspólnego. Dopiero gdy wyjechaliśmy do hotelu i ktoś mnie oświecił, to pomyślałam sobie, że o Boże, jaka byłam głupia. Także u Czapi na przypale albo wcale, to ja pozdrawiam, nie poznaję swoich własnych współgości. Ale abstrahując, możecie na przykład również dotrzeć do twórców gier, albo serii, albo książek, albo nie wiem, rysowników, czy aktorów, którzy odgrywali postacie, które cosplayowaliście. Naprawdę poprzez to, że tworzycie jakiś fanart w ich kierunku, możecie im to wysłać, nie wiem, otagować na Twitterze, na Facebooku i jest jakaś szansa, że oni to zobaczą. To naprawdę się zdarza. Ja dzięki czemuś takiemu zawiązałam współpracę z firmą Hi-Rez, która tworzy grę Smite, która jest jedną z moich ulubionych gier, jakie ja w ogóle grywam i dlatego ciągle z nimi jeżdżę i jestem na ich konwentach. Dlatego cosplayerzy, pamiętajcie, macie ogromną przewagę z tym, żeby trafić właśnie do waszych ulubionych twórców. Numerek 8. Wyżycie się artystyczne. Nie dość, że przez cosplay możecie naprawdę wyrazić swoje tam artystyczne potrzeby. Możecie szyć, możecie malować, haftować, śpiewać do prezentacji, robić naprawdę przeróżne rzeczy. To również poprzez zdjęcia macie z tego świetne pamiątki. Wasz kostium i wasze zdjęcia w kostiumie to są troszkę takie prace na ścianie, które potem możecie pokazać swoim znajomym i rodzinie. A pomyślcie tylko, jaką czadową będziecie babcią bądź dziadkiem. A popatrz tutaj Brianku, a tutaj babcia w 2019 roku razem z ciocią Krysią przebrały się za Fortnite'a. Pamiętasz Fortnite'a? To były dopiero czasy, nie to co teraz. A teraz coś, co was pewnie zaskoczy, bo nie wiem, czy jest dużo takich osób, którzy myślą o swojej starości w taki sposób, ale ja jestem tak zahypowana na fakt, że kiedyś będę starsza i będę miała zmarchy i będę mogła zrobić naprawdę te wszystkie starsze, super postacie, jak nie wiem, Flemeth z Dragon Age'a, albo jakąś starą Toph. Boże, ja już tak czekam na te momenty, bo będę taką naprawdę cool babcią. Ale wracając do kwestii artystycznych, osobiście uważam, że gdybym teraz nie była cosplayerką, to bym na przykład była rysowniczką. A więc jeżeli czujecie jakąś smykałkę w kierunku na przykład jakichś robótek ręcznych, to polecam wam po prostu cosplay. Number 9, czyli opcje zarobku. W tym momencie cosplay w Polsce powoli przeradza się w jakąś formę zarobku dla właśnie cosplayerów. Oczywiście nie są to ogromne pieniądze i żeby być cosplayerem, który faktycznie utrzymuje się ze swojego hobby, to trzeba robić to non-stop, na wielu różnych płaszczyznach, z wielu różnych źródeł. Ja jestem przykładem osoby, która żyje z cosplayu i powiem wam, że to nie jest żaden łatwy kawałek chleba, nie wiem, czy długo będę to robić, ale na razie jest okej. I jest to przykład na to, że faktycznie można jakieś profity z cosplayu wyciągnąć. Na przykład możecie brać udział w konkursach cosplay, gdzie pokażecie właśnie swoje kreacje i w nich bardzo często na różnych konwentach, w tym momencie w Polsce, można wygrać nagrody pieniężne. Możecie wykonywać kostiumy na zamówienie jako komisze, brać zlecenia od innych ludzi, którzy nie do końca mają umiejętności właśnie plastyczne i tworzyć dla nich stroje. Możecie robić jakieś mniejsze elementy kostiumów, stylizować peruki czy jakieś małe elementy biżuterii i potem wystawiać je na przykład na Etsy czy Storenvy. Możecie również pracować na stoiskach podczas imprez. I to również jest praca płatna, dlatego was tu upominam wszystkich początkujących w życiu. Broń Boże, nie zgadzajcie się na pracę na stoisku za myszkę, za paczkę, nie wiem, ciastek, za jedzenie, za dojazd. Nie róbcie tego, ponieważ nie tylko psujecie rynek wszystkim waszym koleżankom, jak i również oni was wyzyskują. Towarzysze wyzyskują was. Stanie w niewygodnym stroju na stoisku po parę godzin dziennie to jest normalna, ciężka praca. Czy spotkaliście się kiedyś, nie wiem, z hostessą, która robiła jakąś, nie wiem, promocję ciasteczek na jakimś stoisku w sklepie czy na konwencie za te ciasteczka? No chyba nie. Ale to jest temat rzeka i chyba powinnam w końcu nagrać jakiś film informacyjny w tym temacie, ponieważ dużo osób ma jakieś błędne przeświadczenia na temat pracy cosplayera. Także wasza praca jest cenna. Wasze umiejętności, wiedza, doświadczenie, czas, jaki wkładacie w kostiumy, to naprawdę można przekuć w pieniądz, tylko musicie być troszkę sprytni. I numer 10. Cosplay to naprawdę świetna zabawa. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ciągle mówię, że cosplay to zabawa i pewnie większość z was już ma tego dość. Ale naprawdę cosplay to jest świetna zabawa i jeżeli ktoś robi to faktycznie hobbystycznie, to może się naprawdę bardzo mocno stresować. Praca nad strojem, oczywiście pomijając momenty, w których, nie wiem, śpieszymy się na konwent i chcemy umrzeć, ponieważ nie spaliśmy już 3 noce, to może być naprawdę przyjemne i ostosowujące zajęcie. Robienie sobie zdjęć ze znajomymi, wychodzenie na właśnie wspólne prezentacje, na sesje zdjęciowe, jakieś
wygłupy podczas konwentów. To jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo przyjemne i polecam to każdemu, kto by chciał kiedyś być cosplayerem. Ja wiem, że one czasem może wydawać się trochę straszne, trochę trudne, kosztowne, czy nawet dramogenne, ale zapewniam Was, że jeżeli się przebijecie przez te właśnie małe problemy, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To jest chyba na tyle, słuchajcie kochani. To było 10 moich punktów, dlaczego uważam, że cosplay jest naprawdę wart, żeby był Waszym hobby. Chyba zapełniłam kartę i moja bateria ma już dość, ale było warto nagrać ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał i Was zainspiruje. Co jakiś czas postaram się nagrywać jakieś fajne filmiki, właśnie takie luźne pogadanki dla Was, bo i dla mnie to jest fajny materiał, a mam nadzieję, że Was również zachęci do roboty. Bardzo dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnych filmikach. Jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału lub bycia patronem, ewentualnie macie tutaj inne moje filmiki. A ja w tym momencie uciekam, ponieważ za oknem jest 35 stopni i ja nie mam wiatraków, a te lampy naprawdę mocno grzeją. Także trzymajcie się, do zobaczenia i pa! Buźka!